Podczas gdy czołgi średnio rozwijane przez Niemców, Sowietów czy Amerykanów posiadały pochyły pancerz, to konstruktorzy Cromwella mieli zupełnie inne założenia. Czołg ten miał być przede wszystkim lekki, szybki, przeznaczony do dynamicznych manewrów. Uzbrojenie miało wystarczyć na przebicie bocznego lub tylnego pancerza czołgu przeciwnika. W związku z tym powstała dosyć charakterystyczna i prosta konstrukcja czołgu Cromwell. A tak prezentuje się klockowy model Cromwella. W zestawie otrzymujemy jedną figurkę. Przedstawia ona dosyć konkretną postać, a mianowicie Stanisława Maczka. No i w dużym uproszczeniu był to wybitny polski generał pierwszej dywizji pancernej. Sama figurka ma dosyć proste nadruki, aczkolwiek moją uwagę tutaj zwrócił nadruk naszywki Poland oraz oznaczenia pierwszej dywizji pancernej. Sam Cromwell wygląda bardzo dobrze. Mamy tutaj dużą ilość nadruków, chociażby tutaj te wszystkie cyfry oraz oznaczenie pierwszej dywizji pancernej. Wyżej mamy tutaj lampki, karabin maszynowy 7,92 mm. Bardzo spodobała mi się tutaj ta osłona, która jest nadrukowana na takim jednym klocku. No fajnie to wygląda. Dalej rząd peryskopów. No i właz kierowcy, który możemy sobie otworzyć. No i tam jest miejsce na jedną figurkę. Dalej tutaj na błotniku widzimy szpulę z kablem. Te tutaj skośne elementy po dwóch stronach to są oczywiście skrzynki na jakieś narzędzia, koce czy też racje żywnościowe. Bardzo fajnie też zostały wykonane tutaj te osłony, zwłaszcza ta tylnia, gdzie po odczepieniu widzimy, że część tutaj jest przyczepiona właśnie do tej statycznej powierzchni, a część do takiej na zawiasie i przez co ten błotnik jest właśnie pod takim charakterystycznym kątem, jak tutaj z drugiej strony. Co do trakcji gąsienicowej, no wygląda na dosyć przyzwoicie. Wydaje mi się, że można by było lekko powiększyć te koła, no ale to tam. Sam czołg jeździ bardzo dobrze, zwłaszcza w porównaniu do tych trzech ostatnich, które widzieliście na moim kanale. Po prostu możemy popchnąć ten czołg jednym palcem i on sam jedzie. Ok, z tyłu widzimy kolejne haki. Tutaj ten środkowy element ma przedstawiać taką małą skrzynkę. Dalej kolejne oznaczenia pierwszej dywizji pancernej. Wyżej tutaj widzimy wyloty spalin, nadruki klap dostępowych, no i coś, co może od razu nie rzucić się w oczy, a mianowicie zastosowano tutaj cieniowanie. No zwróćcie uwagę, jak tutaj wygląda pierwsza ta linia w porównaniu do tej ostatniej. No bardzo drobny detal, aczkolwiek nadaje faktycznie takiej głębi temu modelowi. No i możemy sobie chwycić, tu jest taki mały panel. A w środku widzimy silnik Merlina, taki sam jak był wykorzystywany we wczesnych Spitfire'ach, tak dokładnie tych Spitfire'ach, o których myślicie. Tutaj te szare elementy, one przedstawiają chłodnicę, no i ten końcowy element to jest, zdaje się, przekładnia. Na wieży widzimy zamontowaną atrapę armaty, a to dlatego, że potrzebowaliśmy więcej miejsca na dodatkową radiostację, stół do map oraz właśnie same mapy. Po prawej stronie jest zamontowany karabin kalibru 7,92 mm. Po lewej stronie nadruk Hela. Była to pieszczotliwa nazwa wymyślona przez generała Maczka. Po bokach widzimy nadruki nitowań, kolejne oznaczenia tego czołgu, no i włazy dostępowe. Tutaj widzimy lampkę, po lewej stronie nadrukowany właz, drugi możemy sobie otworzyć. No i tam jest znowu trochę miejsca na jedną figurkę. No i na tyle widzimy dwie długie anteny. Przechodząc do podsumowania, moim zdaniem jest to na razie najlepszy zestaw w skali 1 do 35. Po pierwsze dlatego, że mamy tutaj dużą ilość nadruków, bardzo dobrze wykonany silnik oraz figurkę generała Maczka. No i ponownie jedyną wadą będzie tutaj cena, która sięga 200 zł bez grosza. Na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się i cześć.